Siemka, ja jestem Adacho i zgodnie z tym, co zaproponował użytkownik Micharu, zresztą mogę wam pokazać ten komentarz, nagrywam dzisiaj omówienie kart, które są kartami absolutnie kluczowymi w historii Dokana, czyli Gigalo i List. Dobrze wiecie, o kogo chodzi. Dzisiaj na kanały oficjalne Dokana zostały wrzucone detale tych dwóch kart. Ja sobie zrobiłem niespodziankę i jeszcze ich nie czytałem, tylko z przymrużonymi oczami, jak to zazwyczaj robię. Jeśli się zastanawiacie, jaka jest dobra taktyka na nagrywanie tych filmów, żeby sobie nie zrobić spoilera, to właśnie przymrużcie oczy. Ja jeszcze zdjąłem okulary, przymrużyłem oczy i na czutkę tylko zapisywałem te pliki. Także mam je na dysku, ale oczywiście nie wiedziałem, o co tutaj chodzi. Micharu zaproponował też omówienie gamm jednego i drugiego. Gdyby było tak, że te wszystkie detale byłyby opublikowane dzisiaj, to pewnie bym tak zrobił, ale biorąc pod uwagę, że gammy były już tydzień temu i zdążyły one wyjść, zdążyliśmy je wszyscy zrobić i jeszcze potem poużywać ich w misjach, to podejrzewam, że każdy wie albo mniej więcej się orientuje, jak one wyglądają. Więc dzisiaj te dwie ważniejsze karty. Piccolo Tech, który przez długi czas był królem Dokana, przez nawet bardzo długi czas, biorąc pod uwagę swojego Active Skilla. Orange Piccolo można powiedzieć tak naprawdę, bo w przypadku Gohana Bestii to nie jest nawet bestia. Bestia jest tylko w Active Skillu, stąd to Beast zostało przez społeczność zamienione na List. Niemniej uważam, że obie te karty mają teraz szansę na to, żeby wrócić do mety. Mam taką nadzieję, że tak będzie, biorąc pod uwagę to, jakie karty ostatnio wychodziły na celebracji, czyli Ultimate Gohan i Gamma 1 i Piccolo żółty plus Gamma 2, gammy, które dostały, stare gammy, które dostały EZA, no i teraz mamy dwie dodatkowe karty, które mają dostać EZA, no to mamy tak naprawdę drużynkę już skleconą, jeśli zakładamy, że ktoś trafił dwie nowe karty, nawet jeśli ktoś trafił jedną kartę, to na tego 6. slota mógłby wrzucić jakiegoś supporta pokroju Pan, czy Krillana z 18, chociaż nie pamiętam, czy ta karta akurat supportowała. Generalnie, jedna rzecz na samym początku, wspierający to widzą jeszcze pewnie w dniu, w którym to nagrywam, ale dzisiaj mam zamiar wrzucić Attack on Titan, więc 13 to prawdopodobnie wrzucam publicznie. 15 stycznia, czyli za kilka dni, premiera drugiej części dajmowego DLC do Kakarota. Ja na karcie posty na moim kanale wrzuciłem ankietę do głosowania. Czy chcecie, żebym live'a zrobił w czwartek, czyli 15, czyli w dzień premiery o godzinie 19? No jest to dzień premiery, ale jest to środek tygodnia, więc nie wszyscy by mogli pewnie być. Oczywiście zapis jest na pewno dostępny, no ale lepiej być na żywo niż potem oglądać to z odtworzenia. No i druga opcja jest taka, że zrobimy to po prostu w sobotę, więc 2 dni po premierze, natomiast będzie to weekend i podejrzewam, że więcej osób będzie mogło być na live'ie. Ankieta do głosowania jest cały czas dostępna na moim kanale na karcie posty, więc zachęcam was do tego, żebyście sobie tam zerknęli. A my, zanim jeszcze przejdziemy do tych kart, zerkniemy sobie na ten trailer, a w zasadzie nawet teaser bym powiedział, tyczący się 11. rocznicy. Wyłączę dźwięk ze względu na to, że tutaj tak naprawdę... biorąc pod uwagę, że oglądam to jeszcze na globalnej wersji, to jest jeszcze Sean Schemmel, którego nie lubię. Nie lubię tego głosu Goku, też ze względu na to wyłączę dźwięki. Na początku dostaliśmy tutaj... Oczywiście, to jest wszystko zrobione z animacji z Dokana. Sporo osób się też tam doszukiwało jakichś pojedynczych animacji, które miałyby sugerować, że jest to wycinek z nowej karty. Nie było tutaj nic takiego. Wszystko to jest albo animacja Active Skilli, albo super ataki, albo support memory, więc to wszystko, co tutaj widzimy, nie jest objęte prawami autorskimi oczywiście, no bo jest to część gry, ale mamy tutaj pokazany ten cykl życia Saiyan, można powiedzieć. Nie, no, oczywiście nie jest to cykl życia Saiyan, ale jest to przedstawienie tej pierwszej historii z Dragon Balla Z, czyli Saiyan Saga plus Namek Saga. I teraz pytanie brzmi, czy będziemy mieli tutaj historię, jaką mieliśmy jakiś czas temu na przykład? Nie wiem, czy to nie było przypadkiem rok temu, albo 2 lata temu coś takiego było, że mieliśmy filmy po kolei pokazane i doszło do Super Hero, no nie? Na 9. rocznicy. Czyli czy będzie tak, że zobaczyliśmy Saiyan Sagę, Namek Sagę, a potem na przykład zobaczymy Cell Sagę, Buu Sagę i dojdziemy do Dragon Ball Daima? Czy może będzie tak, że to, co tutaj widzimy, to już jest motyw przewodni 11. rocznicy? Dużo osób, w tym ja, zakłada, że będziemy mieli na pierwszej rocznicy Namek Sagę, czyli na przykład Goku być może transformujący się, bo zobaczcie na to, że jedyna scena transformacji Goku w SSJ, która jest w grze, to jest Goku tak stary, że ja muszę tutaj przechodzić do jakiejś prehistorii. Wiecie jak zrobię? Po prostu przejdę do planety Namek i to jest ten Goku, który wyszedł w październiku 2019. Październiku 2019. Ponad 5 lat temu wyszedł Goku, który jako ostatni ma scenę transformacji Goku w SSJ, więc myślę, że to mogłoby być tak, że mielibyśmy bazowego Goku, który się transformuje w Super Saiyanina, a z drugiej strony mielibyśmy Freezę w pełnej mocy, inaczej, w finałowej formie, który się transformuje do pełnej mocy. Bo jeśli spojrzymy chociażby na tę kartę, to mamy tak, mamy tego Freezę,
To jest ten Freeza mangowy, on się nie do końca liczy, ale z tych dobrych kart, które przedstawiają Freezę, to mamy tutaj full power od razu, tutaj mamy full power, tu mamy trzecią formę, nawet nie muszę liczyć dobrych, tylko po prostu liczę karty, które przedstawiają Freezę. To jest stara karta, która dostała EZA i też już jest przestarzała, to jest nagroda, to jest gość, który też już jest przestarzały, ale on nawet nie ma EZA, więc mógłby się tutaj w tej celebracji odnaleźć, chociaż biorąc pod uwagę, że ten nowy Freeza miałby mieć taką samą nazwę, to tutaj oni nie mogliby się linkować, ale przecież mamy mechanikę Reversible Exchange. Zawsze to mogłoby być tak, że mielibyśmy Goku plus kogoś, Goku plus Gohan i Krillin, albo Goku plus Gohan, Krillin, Piccolo, nie wiem, coś w tym stylu. I na początku zaczynamy jako nasi bohaterowie, a potem dopiero pojawia się Goku i możemy się nim transformować. A z drugiej strony mamy, dajmy na to, Zarbona i o to kurwa, 11. rocznica Zarbon i Dodoria. No mielibyśmy na przykład Zarbona i Dodorię, albo kogoś z pokroju Ginyu i Jace'a. I potem wchodzi Freeza, który ma możliwość transformacji w pełną moc. Więc myślę, że coś takiego ja z otwartymi ramionami bym przyjął, bo Namek Saga, oprócz tego, że jest moją ulubioną sagą, to jest to saga, która od dłuższego czasu nie miała tak naprawdę żadnych nowych kart, bo omijając te karty, które dostały EZA, no to mangowy Freeza, nie? Albo nie wiem, jakiś Gohan i Piccolo, którzy są też już z października 2014 i to był jakiś randomowy żółty coin. Więc tyle jeśli chodzi o rocznicę. Myślę, że Dragon Ball Daima jest pewne na drugą część, jeśli to nie będzie pierwsza część, bo nie chce mi się wierzyć, że duży Goku SSJ4, duży Vegeta SSJ3, Ku i Du nawet chociażby, to nie byłyby karty, które by się nie pojawiły teraz na rocznicy, biorąc pod uwagę, że Dragon Ball Daima no już ma ponad rok, nie? Więc naprawdę postawiłbym na to swoją rękę. Gdybym miał zakład, odetniemy ci rękę, jeśli nie będzie Daima na rocznicy, ale jeśli będzie Daima na rocznicy, to dostajesz trzecią rękę, to tak, to bym wybrał trzecią rękę. Przyczepiłbym ją sobie tutaj i mógłbym robić więcej rzeczy naraz. Mniej pierdolenia. Przejdźmy sobie teraz do tych kart, które dostały EZA. To są ich pasywki tutaj odpalone, które są starymi pasywkami. Chcę też sobie przypomnieć mniej więcej, co oni robili, więc zacznijmy sobie od Piccolo i zerkniemy sobie na to, co on robił, żebyśmy mieli mniej więcej pogląd na to, jak teraz się prezentuje sytuacja. Oczywiście, jeśli chodzi o Leader Skilla, to myślę, że tutaj zaskoczenia nie będzie. W przypadku tych starych Dokkan-Festów mamy oczywiście 200%, czyli 170 plus 30 i zauważyłem, że jest tendencja po prostu, żeby nie dodawać im statystyk, tylko dodawać im jedno key w tym dodatkowym warunku. Czyli będą mieli tyle samo statystyk plus jedno key więcej. Tak zakładam. Gość miał tutaj dość nieoczywisty warunek. Bond of Master and Disciple. Musiał Piccolo mieć takiego sojusznika w drużynie, żeby mieć ten efekt gardy na 3 tury i tych dodatkowych statystyk. Zakładam, że to zostanie zmienione i zostanie tutaj dodana nowa kategoria pokroju Super Heroes, Movie Heroes, coś w tym stylu, bo zwróćcie uwagę na to, że ta cała celebracja bardzo mocno kręci się wokół gamm. I gdybyśmy teraz mieli tutaj Piccolo, który musi mieć Bond of Master and Disciple, czyli gammy 1 i 2, ci starzy nie są pod tą kategorią, to byłoby trochę śliskie, więc stawiam, że tutaj wyjdzie jeszcze dodatkowa kategoria. Podstawowe efekty miał statystyki, dodatkowe key, 20% redukcji damage'a, budował staty przy przyjmowaniu ataków, po 5 atakach był zbudowany. Oczywiście to była też bardzo fajna akcja, to była chyba pierwsza taka rzecz, która się pojawiła w Dokkanie, czyli key dla całej rotacji po przyjęciu ataku. No i coś, co rzadko się włączało, czyli 30% HP albo mniej na początku tury, albo po przyjęciu 7 ataków w walce, no to już prędzej. Pełne odrodzenie HP i dodatkowa redukcja damage, czyli 50% redukcji damage'a. Oczywiście statystyki też podnosił sobie na super ataku, więc zerknijmy na to, jak to wygląda teraz. Leader skill. 170 key, oczywiście, tutaj żadnego zaskoczenia nie ma, tak jak powiedziałem, jest dodane tylko jedno key. Zerknijmy sobie w takim razie na pasywkę, chociaż byłoby chyba lepiej, żebym się przestawił na drugą stronę. O. Nie zmieniono tutaj tego warunku, okej, czyli nie trafiłem, ale teraz biorąc pod uwagę, że mamy karty pokroju tego Ultimate Gohana z gammą 1 i żółtego Piccolo z gammą 2, obie te karty mają Bond of Master and Disciple, więc wydaje mi się, że ten warunek polega trochę na tym, żebyśmy mieli jedną z tych dwóch nowych kart. Ewentualnie, żebyśmy też grali oczywiście tym nowym Gohanem, nawet nie bestią, Ultimate Gohanem w drużynie. Myślałem mimo wszystko, że to będzie trochę bardziej rozszerzone i Piccolo będzie grywalny też z innymi kartami z Super Heroes. No okej, nie dostaliśmy tego, ale wygląda na to, że... O, wow. Okej, dobrze, zaczynamy. Garda jest permanentna. Redukcja damage'a 30% na jedną turę. Czyli podejrzewam, że to jest mechanika, która pozwoli mu być wrzuconym gdzieś tam pod dużo ataków i w ten sposób zbudować swoją pasywkę, ale atak def 200% i garda jest na zawsze.
Oczywiście, tak jak jest napisane, aktywuje się to raz, no ale jest to efekt permanentny. Zwróćcie uwagę na to, jak duży jest to skok. Mieliśmy atak def 100 i gardę na 3 tury, teraz mamy atak def 200 i gardę na zawsze. No i redukcja damage'a na 1 turę. Atak def 200, tam było 150 z tego co pamiętam. Tak, redukcja damage'a 20% i key 1. To było. Teraz mamy key 1 zostaje, 200% statystyk i kryt i redukcja damage'a 40%. Więc ta redukcja damage'a została podwojona i dodatkowo dostał kryta, czego nie miał do tej pory w pasywce w ogóle. I teraz za każdy atak przyjęty otrzymujemy key plus 2 i atak def 50 maksymalnie do 8 key i 200% statystyk. Czyli zwróćcie uwagę na to, że jeden atak mniej musimy przyjąć, bo do tej pory trzeba było przyjąć 5 ataków, teraz 4. Maksymalnie do 200%. Wtedy mieliśmy do 150 i key nie było w ogóle. Więc z każdym atakiem przyjętym jesteśmy znacznie silniejsi, no i ten sufit też jest wyższy. Jako pierwszy atakujący w turze def 100 przed atakowaniem. No jest to bardzo mocna mechanika zabezpieczająca tego slota 0, czyli slot, w którym przeciwnicy atakują nas, zanim my zdążymy zaatakować. Po przyjęciu ataku jako pierwszy atakujący, atak 100, szansa na kryta 40% i wszyscy sojusznicy key 2. Chociaż wiecie co, zastanawiam się tutaj nad jedną rzeczą, no bo mamy tak, slot 0 jest zabezpieczony, po przyjęciu dostajemy staty do ataku, więc jesteśmy silniejsi, ale ten slot przeciwnika, w którym on nas atakuje po naszym ataku, czyli nadal jest nasza pierwsza karta atakowana, ale już po tym jak zaatakujemy, tego defa nie ma. Oczywiście będzie def, który dostaniemy ze względu na pasywkę i ze względu na super ataki, ale trzeba też brać pod uwagę to, że ten def działa tylko na slot 0, czyli na ten atak, który przeciwnik w nas wyprowadza przed naszym atakiem. Ale 40% kryta tutaj i 40% gwarantowany kryt, no nie gwarantowany, ale jest to 80% kryta. Praktycznie za free w pierwszym slocie. Po przyjęciu ataku jako drugi albo trzeci atakujący mamy support dla sojuszników, wszystkich, tak? Key 2, atak def i szansa na kryta 20% na 2 tury. No to już nie będzie jakby dla niego działać, bo to jest na drugim i trzecim slocie, więc to nie będzie dawało mu 100% szansy na kryta, no bo to już będzie po jego ataku, ale nadal to jest spoko support. No i też jest to pewnego rodzaju okienko, opcja do tego, żebyśmy nie musieli grać tym Piccolo na pierwszym slocie, no bo jeśli chcielibyśmy na przykład zagrać nowym Gohanem albo jakąś Gammą i Gammę 2 zostawić w rotacji, żeby nie było tak, że Piccolo nam rozbija rotację z Gammami, no to jest to mechanika, która sprawia trochę, że Piccolo jest tym gościem, który po prostu supportuje, jest floaterem, ale też sobie myślę, że na tym trzecim slocie da radę ze względu na to, że to już będzie po jego atakach. I tak jak tutaj mówiłem, podniesie sobie statystyki. No i fajnie, że ta redukcja damage'a nie zależy od slota. Pierwszy slot to jest coś, co daje mu albo ofensywne mechaniki, albo defa broniącego te ataki na slocie 0. Ale redukcja damage'a jest w intro, no i oczywiście jest w bazowym efekcie, więc ta redukcja damage'a zostaje. Kiedy HP to 30% albo mniej na początku tury, albo otrzymamy 4 albo więcej ataków. To nie jest wcale dużo. Jednorazowe odrodzenie HP, szansa na kryta i redukcję damage'a 15% do góry. To jest możliwe, że będziemy mieli to w drugim pojawieniu się tak naprawdę. Jeśli w pierwszej turze otrzymamy 4 ataki, to mamy tak naprawdę już 90... Czy ja dobrze liczę? 40 szans na kryta. No oczywiście tutaj to liczę jako pierwszy ataker w turze, ale 80 plus 15, 95% szans na kryta jako pierwszy atakujący. No i redukcja damage'a to będzie 55%, nie licząc tego intro, które się oczywiście tutaj już wykorzysta. 55%, sporo statystyk. Myślę, że ten Piccolo jest grywalny. Zobaczymy, czy tutaj będzie coś jeszcze w tej pasywce. Nie. Także jeśli chodzi o super ataki, to mieliśmy do tej pory tak. Na super ataku zwykłym 50% defa i 30% ataku z 30% szansą na stuna. Na ultra super ataku mieliśmy 50% ataku i defa na 1 turę i obniżenie ataku i defa. Ok, czyli debuffy delikatne. No i tutaj teraz widzę, że mamy to przeniesiony efekt z ultra super ataku na zwykły super atak, czyli 50% ataku i defa mamy na 1 turę na zwykłym 12 key. No i szansa na stuna wzrosła do 50%, a jeśli chodzi o ultra super atak, def na 4 tury. Więc jest to niejako zabezpieczenie, żeby Piccolo bez tej redukcji damage'a, którą ma z intro, i tak sobie radził. Dlaczego jest to ważne, że jest to na 4 tury, a nie 3? Bo te statystyki, w zasadzie statystyki defa, utrzymają się nawet jak sfloatujemy Piccolo. Jeśli mielibyśmy go w pierwszym albo drugim slocie, czyli na przykład w pierwszej turze gry i wróciłby w trzeciej turze,
no to miałby te statystyki podniesione, ale gdybyśmy go wyrzucili z rotacji, to wróciłby dopiero w 4. turze. I to zabezpiecza tak naprawdę możliwość floatowania Piccolo, bo on nadal będzie miał podniesionego defa, więc myślę, że bez tej redukcji damage'a, którą ma w intro, i tak sobie będzie radził. Wysokie obniżanie ataku i defa, myślę, że to jest karta, która nie została zniszczona. Tak naprawdę bym powiedział, że tutaj kilka rzeczy może trochę doszło, bo doszedł rozszerzony support, doszła redukcja damage'a w intro, doszedł oczywiście kryt, ale myślę, że baza tej karty została taka, jaka powinna być, czyli bardzo silna defensywnie karta, która supportuje całą rotację, jest coraz silniejsza w miarę upływu gry, no i myślę, że tutaj warto też przejść do tego Gentlemana, czyli można powiedzieć drugiej części tej karty, Orange Piccolo, który w swojej pasywce do tej pory miał tylko zyskiwanie ki, no i oczywiście wyprowadzanie dodatkowego ataku z 30% szansą na super atak. To było dość zabawne, że mogliśmy mieć, chyba to było tak, że mogliśmy mieć 2 rotacje Orange Piccolo, oczywiście w formie giganta, i każdy z tych ataków, każdy z tych slotów mógł wyprowadzić 3 super ataki. Zwykły, z pasywki 30% szans i ukryty potencjał. Więc w jednej rotacji Orange Piccolo mogliśmy wyprowadzić, oczywiście z bardzo dużą dozą szczęścia, 9 super ataków. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Chociaż nie, czy Piccolo mógł się utrzymywać przez ile tur? Przez 3 tury! Przez 3 tury mógł być. Tak, czyli 9 ataków w jednej turze, 9 w drugiej to jest 18, 9 w trzeciej to jest 27, a jeśli mielibyśmy 2 takich w rotacji, to maksymalna liczba ataków Orange Piccolo w jednej, powiedzmy, rotacji to jest 54. Tylko musielibyśmy mieć 2 karty. Więc prawdopodobnie tutaj dostanie jakieś statystyki. Tak, atak 100, def oczywiście jest tutaj niekonieczny, no bo to jest nietykalna forma, więc tutaj defa nie potrzebujemy. Ki plus 3 za kulę, bardzo dużo, w przeciwieństwie do tego, co mieliśmy do tej pory. Chociaż ki plus 2, no ale to jest różnica mimo wszystko. No i mamy zwiększone, tak jest, 50% szans na bycie super atakiem. Teraz ta forma giganta, Orange Piccolo, będzie robił znacznie większe obrażenia. Oczywiście, ze względu na statystyki i na to, co tutaj dostał w pasywce też, ale fakt, że 50% szans mamy na super atak, a nie 30%, w obliczu tylu dodatkowych ataków, to naprawdę będzie robić różnicę. Tylko wiecie, czego tutaj żałuję? Że nie ma kryta wbudowanego. No nie? Masywnie podnosi atak tymczasowo. Okej, dobra, sorry. I wszystkie ataki stają się krytami. Co jest? I wszystkie ataki stają się krytami. On ma gwarantowanego kryta wbudowanego w super atak. Czyli każdy atak Orange Piccolo jest krytem. To jest coś, czego ta karta do tej pory nie miała. Bo gość miał po prostu masywnie podnosi atak i tyle. Destructive Damage. Destructive Damage to jest 420%, a teraz przecież on ma Colossal Damage i Mega Colossal Damage. To jest inny mnożnik. Zobaczcie, Colossal Damage to jest 425, tam mieliśmy 420, a Mega Colossal to jest 570, więc nawet mnożniki tego super ataku zostały zwiększone. Orange Piccolo stał się znacznie silniejszy. Okej, bo do tej pory w obecnym rozrachunku ta karta Orange Piccolo, jakby forma giganta, była pewnego rodzaju kartą darmowe wyjście z więzienia. Resetowanie rotacji, resetowanie slotów, jeśli można oczywiście tam poprzestawiać karty, jeśli przeciwnik lokował nam postacie, oczywiście anulowanie jakiegoś tam AOE, czy superataków, czy innych umiejętności przeciwnika. To był bardzo potężny skill pod kątem defensywnym i taktycznym, ale teraz z tymi wszystkimi dodatkami Orange Piccolo myślę, że będzie bardzo dużo bił. Okej, jestem zadowolony. Zobaczmy w takim razie, jak będzie wyglądał Gohan. Jeśli chodzi o Gohana, to do tej pory mieliśmy tak, Bond of Parent and Child, podobny warunek co do Piccolo, tylko inna kategoria. Statystyki Garda, ten sam efekt co miał Piccolo. Gohan nie miał redukcji damage'a, miał to samo co Piccolo w bazowych efektach, tylko brak redukcji damage'a. Podnosił sobie tak samo statystyki, ale za każdy super atak wyprowadzony. To jest, liczę na to, że tutaj będziemy mieli atak. Zwykły atak, a nie super atak, bo to było bardzo frustrujące, jak Gohan robił normale i przez to te statystyki nie rosły. Gdy atakujemy z 20 albo więcej ki, dodatkowy atak, który ma 70% szans na bycie super atakiem, no to nie zawsze wchodziło, nie? Active Skill albo pełen pasek, mamy ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, to nie jest aż tak dobre jak kryt, bo to nie ignoruje defa. No i Ki Blast Super otrzymuje i mamy 50% szans na anulowanie tego. Na anulowanie oczywiście Gohan nie ma kontry.
No i tutaj podobna sytuacja co z atakami Piccolo, czyli 50% ataku i 30% defa na zwykłym, tak samo stun, no i tutaj 50% ataku i defa, wszystko na jedną turę i obniżanie ataku i defa, więc bardzo podobne karty, ale Piccolo był naturalnie lepszy, bo miał oprócz tego, że giganta, lepszą pasywkę, można było mu bardziej zaufać w kontekście performance'u defensywnego, no i Active Skill oczywiście się nie zmieni, bo EZA nie zmienia tych warunków ani efektów, także zobaczmy w takim razie jak będzie wyglądał Gohan. Rzecz jasna, Leader Skill, jak możemy się domyślić, tylko jedno key doszło. Czy ja tam widzę 24? Dziękuję za tę permanentną gardę. Mamy to samo, co w przypadku Piccolo. 200% ataku i defa i garda na zawsze i key 24 na jedną turę, więc mamy już od razu aktywowany ten efekt. Myślę, że sobie nawet do niego przejdę. Kiedy aktywujemy Active Skill albo key to 24, atak 100 i kryt, więc to mamy gwarantowane w pierwszej turze. Obecnie ten efekt dawał po prostu ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, także jest to bardzo duży update, bo mamy praktycznie to samo, tylko że ignorowanie defa pod postacią kryta, no i dodatkowy atak. 40% redukcji damage'a w bazowym efekcie. Atak def 200, jedno key za zebranego orba i 40% redukcji damage'a po prostu, więc Gohan ma gardę i 40% redukcji damage'a. I to jest coś, czego tej karcie brakowało. Def. Po prostu defensywa. Okej, widzę, co oni tutaj zrobili. Mamy nadal za każdy super atak wyprowadzony. Nie zmienili tego do ataku, ale wystarczy, że wyprowadzimy... Aha, zobaczcie, to jest gwarantowane praktycznie. Wyprowadzimy 2 super ataki i jesteśmy wystakowani maksymalnie do 200%. Do tej pory to było 150. Ja pierdzielę, co to był w ogóle za efekt? 30% maksymalnie do 150, czyli musieliśmy wyprowadzić 5 super ataków, żeby to było nastakowane. A patrzcie, co jest dalej. No oczywiście key też dostaje, to jest ważne. Kiedy atakujemy z 20 key albo więcej, mamy gwarantowany super atak dodatkowy i ataki efektywne przeciwko wszystkim typom, ale biorąc pod uwagę, że intro zapewnia nam 24 key, mamy gwarantowany super atak, więc z naszym zwykłym i tym dodatkowym ta część pasywki jest nastakowana. I oczywiście jakiś tam ukryty potencjał może nam zapewnić trzeci atak, który nam wystakuje też tę część pasywki zapewniającą key. Więc myślę, że tutaj Gohan, jeśli chodzi o to stakowanie, to pseudo stakowanie w pasywce, można powiedzieć, że ten problem został rozwiązany, no ale nie zakładam optymistycznie, że będzie można go wrzucać od razu na pierwszego slota, ale 40% redukcji damage'a i garda, biorąc pod uwagę, że są eventy, gdzie można używać przedmiotów, z Whisem to będzie 80%, nie? Okej, więc mamy oczywiście ten efekt, o którym wspomniałem wcześniej, atak 100 i kryt. Myślę, że z tym potężnym key, plus key, który on zbiera sobie w pasywce, Gohan miał problemy w ogóle z key i teraz dostaje 9 key za po prostu wyprowadzenie 3 super ataków. Można powiedzieć, że w drugiej turze już praktycznie. Przy Active Skillu 300% tymczasowo, więc to jest, czy to w ogóle można nazwać mechaniką. Pewna część pasywki, która sprawia, że Active Skill będzie znacznie silniejszy. No i przy przyjmowaniu super ataku, ej. On miał tutaj Ki Blast super, a teraz mamy po prostu super. Przez 4 tury od wejścia postaci redukcja damage'a 15% tymczasowo, a jeśli jest to Ki Blast super atak, anuluje go. A począwszy od 5 tury, 70% szans na redukcję damage'a 15%, oczywiście tymczasowo, więc to nadal zostaje, tylko że jest to 70% szans, a nie gwarantowane. No i jeśli jest to Ki Blast super, 70% szans na anulowanie. Okej, czyli jest to po prostu kwestia tego, że mamy te buffy gwarantowane przez 4 tury, a od 5 tury 70% szans. Jestem w stanie to kupić, bo gdyby to było dalej gwarantowane, to ta karta byłaby zbyt OP. 4 tury to są 2 pojawienia się Gohana i często jest tak, że te eventy przez te pierwsze parę tur są bardzo trudne. No, ja myślę, że tutaj jestem dobrym przykładem osoby, która nie mogła sobie przez jakiś czas poradzić z eventem, z tym celem misja Android Cell Saga, bo ten cel był po prostu od początku bardzo silny, a tu potrzeba było, żeby ten Gohan się przemienił, żeby ten Gohan się wskrzesił, żeby ta karta się rozkręciła. No i to sprawia, że te pierwsze tury są trudniejsze. Ta mechanika pozwala Gohanowi to po prostu przeżyć. A jeśli mamy jeszcze jakiś scouter w drużynie, albo po prostu mamy wiedzę na temat tego, gdzie, jaki super atak będzie wyprowadzony przeciwnika, tego Gohana możemy tam po prostu podłożyć. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Zwróćcie też uwagę na jedną rzecz. Gamma 1 od 5 tury, zresztą Gamma 2 chyba też, może teraz to sprawdzić. Od 5 tury mają gwarantowane. Tak. Ki Blast super, ten Gamma ma gwarantowane anulowanie, a Gamma 1 od 5 tury ma gwarantowane anulowanie i kontrę. Unarmed, tamten ma Ki Blast, więc jest to zatkanie tej dziury,
która została stworzona poprzez EZA tych gam. No dziury, to i tak była bardzo fajna sytuacja, ale teraz Gohan anuluje te superataki, od 5. tury tym się zajmują gammy. Bardzo, bardzo mi się to podoba. Wzmocniona karta, dodana defensywa, zaspokojony problem z ki. Myślę, że tutaj nie ma na co narzekać. Zobaczmy sobie jeszcze, jak wyglądają superataki. Podobnie jak z Piccolo, Greatly raises atak def na 1 turę i 50% szans na stuna. No i tutaj dokładnie to samo, co mieliśmy w przypadku Piccolo, tylko atak i def zostały zamienione. Atak jest na 4 tury, a def na 1, ale oczywiście no, Gohan nie jest grany na pierwszym slocie. Jestem zadowolony z tych kart. Cieszę się, że te problemy zostały rozwiązane. W przypadku Piccolo tak naprawdę problemem było to, że on się zestarzał ze względu na statystyki. To zostało podniesione. Został on po prostu odświeżony, zaktualizowany do obecnych standardów. Na problemy Gohana, ki i defensywa i to, że musiał się stakować superatakami, to też zostało rozwiązane. Jestem zadowolony. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać w grze, ale biorąc pod uwagę, jakie karty ostatnio wychodziły i jak te karty wyglądają, drużyna Super Hero jest absolutnie przepotężna. Dajcie znać, czy będziecie... Chociaż kurwa, to nie będą samony. To nie będą samony. Ja mam obie te karty na 100%, także ja pierdzielę. Ta drużyna będzie teraz kosić. Myślę, że nawet bardziej niż jakieś GT Heroes czy GT Bosses, więc myślę, że mamy obecnie chyba najsilniejszą drużynę w Dokanie. Nowe 2 karty, Gamma 1, Gamma 2 EZA, Orange Piccolo i Ultimate Gohan, którzy teraz dostają EZA. Wow. Jeszcze raz przypominam o live'ie z Kakarota. Wejdźcie sobie proszę na kartę posty na moim kanale i zagłosujcie, na którą datę chcecie. Czwartek live czy sobota live. Ja myślę, że lepiej byłoby zrobić go w sobotę. Premiera nie jest aż tak ważna. Lepiej byłoby po prostu, żeby więcej osób mogło przyjść na live'a. No ale głos oddaję Wam. Także dzięki za oglądanie. Zostawcie lajka, jeśli Wam się podobało. Zostawcie suba, żeby niczego nie przegapić. Ja się dziwnie czuję, bo to jest pierwszy dzień od kilku dni, kiedy nagrywam film o Dragon Ballu. Ostatnie kilka dni to był po prostu letarg związany z Attack on Titan, ale warto było. Także nie przedłużam. Dzięki jeszcze raz. Widzimy się niebawem. Dziana!